Dzisiaj działa tutaj również restauracja u Jarka, która cieszy się dość dobrą opinią, jak sprawdziłem w internecie. Kołduny z mięsem z kaczki, pierogi, placki ziemniaczane, kopytka z sosem grzybowym, więc jeśli macie ochotę na coś takiego, no to walcie tutaj. Polaków w Glasgowie dzisiaj nie mieszka wielu, no w porównaniu z Londynem czy Edynburgiem całkiem niewielu, powiedziałbym, ale są. No i tu się między innymi spotykają. Wszakże my dzisiaj kolacyjne plany mamy nieco inne. Panie Robercie, pan się nie przejmuje, ja im pokażę. Chodźcie, zapraszam. Dzień dobry u mnie w pochmurny, wieczny, deszczowy, sobotni poranek, ale tam gdzie się wybieramy, a wybieramy się na Szkocję, ma być niby słonecznie. Jeśli oglądacie moje YouTube'owskie wypociny od jakiegoś już czasu, za co jestem ogromnie wdzięczny, to wiecie, że taki dystans, trochę ponad 3 godziny, to jest pikuś. Pikuś, bo nie takie dystansy już pokonywaliśmy na tym kanale. Penzan, Kosmos, no i nawet, powiedzmy, po sąsiedzku Aberdeen. Jak już zobaczyliście na wstępie, w miniaturce, w tytule, wybieramy się po raz drugi do miasta Glasgow. Po raz drugi, bo byliśmy pierwszy raz w Bistro Ataka i taka mała prywatka, chyba że do momentu wyjścia tego epizodu coś się zmieni, ale póki co Bistro Ataka jest najchętniej oglądanym epizodem na tym kanale. I co? I za to też bardzo dziękuję. Dzisiaj jest u nas wiecznie, jest deszcz, w ogóle kolejny jakiś sztorm nadszedł i taka mała moja rozkminka, że te wszystkie sztormy, które sieją spustoszenie, zawsze mają kobiece imiona. Nie żeby coś sugerował. Dla równowagi, dla równouprawienia sztormy mają nazwy żeńskie, a dzisiaj odwiedzamy lokal o nazwie męskiej, czyli wybieramy się dzisiaj do restauracji u Jarka i restauracja u Jarka znajduje się w domu generała Sikorskiego. Jak zauważyliście, jeżeli oglądacie tak jak ja, oglądam pana Roberta Makłowicza, był przed tą restauracją, ale nie wszedł do środka. Ja będę przed tą restauracją i wejdę do środka. Na Facebooku u Jarka linki wszystkie będą w przypiętym komentarzu i w opisie tego filmu. Za dużo nie widać, jak widzicie, za dużo nie widać i trochę nie powiem, jestem rozczarowany, bo Glasgow, konkretne miasto, dom generała Sikorskiego to jest taka ostoja rodaków. No i restauracja, która tam jest, po prostu tam nic nie ma takiego zachęcającego. Na Google jest trochę lepiej, już coś tam widać, specjalnie Google wam nie pokazuje, bo chcę, żebyście zobaczyli to ze mną. Ja się koncentruję, jest sobotni poranek, drogi na szczęście nie są jakieś zatłoczone o tej porze, ale pełna koncentracja dla mnie, a że dzisiaj wybieramy się drugi raz do Glasgow, no i do domu generała Sikorskiego, to nasz kącik, czyli kącik.pl bawi Ania uczy, musi być patriotyczny. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat rodaków w tym mieście. Glasgow od lat jest jednym z najważniejszych ośrodków polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Choć pierwsze fale Polaków dotarły tu już po II wojnie światowej, głównie żołnierze i ich rodziny, którzy nie mogli wrócić do komunistycznej Polski, to największy napływ nastąpił po 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Dziś Polacy stanowią jedną z największych mniejszości narodowych w Glasgow. W mieście działają polskie sklepy, piekarnie, kościoły, szkoły sobotnie i organizacje społeczne. Spacerując po dzielnicach takich jak Partick, Denistone czy Govan, można bez trudu usłyszeć język polski na ulicy. Polacy wnieśli sporo do lokalnej społeczności. Wielu z nich pracuje w służbie zdrowia, budownictwie, gastronomii, a coraz częściej także w sektorze IT i edukacji. Część młodszych emigrantów zakłada tu własne firmy, łącząc szkocką otwartość z polską zaradnością.
Co ciekawe, w Glasgow działa też kilka polskich klubów sportowych i grup muzycznych, a polskie festyny, takie jak Polish Heritage Day, przyciągają nie tylko rodaków, ale i lokalnych Szkotów. To pokazuje, że Polacy stali się integralną częścią wielokulturowego krajobrazu miasta, nie tracąc przy tym swojej tożsamości. Moi drodzy, witamy w o dziwo niedeszczowym Glasgow po raz drugi. Hej moi drodzy, jesteśmy już na miejscu, zaparkowałem prawie że naprzeciwko, tutaj naprawdę macie bardzo dużo miejsca i najlepsze jest to, że w weekend, a jesteśmy tutaj dzisiaj w sobotę, jest za darmożkę. Wiecie co jeszcze jest za darmożkę? Za darmożkę jest polubienie tego filmu i subskrybowanie tego kanału. To też jest za darmo, bo jestem naprawdę nieraz zaskoczony, ile ludzi nadal uważa, i to nawet w takich w moim wieku albo jeszcze młodszych, czyli wielu młodszych, nadal uważa, że subskrypcja coś kosztuje. Jest za darmochę, a to my Polacy lubimy najbardziej. Glasgow, u Jarka, Pelowska armia. Tyk, tyk, idziemy. Zamówienie złożone i zarówno starter i main, no deser to nie, ale zarówno starter i main to jest taki, że bardzo rzadko go w ogóle jadam. Jesteśmy u Jarka, a więc co? Jesteśmy w Szkocji, czyli jest zero. To piwo, więcej powiem Wam w podsumowaniu, na które już teraz Was zachęcam. To piwo po prostu kupuję obok w barze i tam się możecie rozliczać, albo możecie po prostu tu się też rozliczyć i oni po prostu przekażą tą kwotę. To są po prostu dwa osobne biznesy. Dobra, rozgadałem się. Za Jarka, za Jolę, za Glasgow, za rodaków żyjących w Glasgow, bo to jest dom polski, i za Was, moi drodzy widzowie, Wasze zdrówko. W podsumowaniu powiemy mniej więcej o cenach i od razu takie szybkie info, że cena tego piwa nie będzie wliczana w ogólny koszt, no bo to jest obok kupione, ale jakby ktoś był tak bardzo ciekawski, to zapłaciłem za niego trójaka. Jak zobaczyłem to w menu, to musiałem to wziąć jako przystawkę, jako starter. W tym przypadku jest to kiełbasa smażona szefa kuchni, pana Jarka, z chlebem i z musztardą. Powiem Wam, że od razu kiełbasę próbuję, bo ten zapach jest niesamowity. I na razie tą kiełbasę próbujemy bez musztardy. Niesamowita. Czas na kiełbę z musztardą. Kiełba z musztardą, polski chleb i niestety, bo nie zostaje tutaj na noc, zero bro. Jak zauważyliście, wziąłem dzisiaj danie, które zazwyczaj w ogóle nie biorę. Nawet w moim prywatnym czasie nie jadam za bardzo placków ziemniaczanych, ale ten sos grzybowy mnie kupił. Patrzcie na to. Macie placuchy i macie sos grzybowy.
i zastanawiam się, czy to są pieczary, czy to są takie normalne grzyby. Zaraz się przekonamy. I miałem zacząć od racucha, ale zaczynamy od tego pokaźnego sosu. Nawet tego trochę jest tutaj. Niestety to nie są grzyby leśne, to są pieczary, chyba że gdzieś tam grzyby leśne się zawieruszyły, ale stety dla ujarka ja nawet pieczary uwielbiam. No dobra, wjeżdżamy teraz sos, albo nie, racucha jemy. Dobra, teraz sos grzybowy na racuchy. Wiecie co, w ogóle zamiast na kulturze nakładać sobie tego sosu, to go całego wywalę na placuchy. Jak widzicie parę, to jest znak, że ten sos jest mega gorący. I zanim w ogóle zjemy to, to zobaczcie, że jeszcze są buraczki i surowa taka, czyli to i to próbujemy. Niech będzie. Buraki najpierw. Dobre. I ta surowa. Taka. Pyszna. Czas na nieplanowaną gwiazdę wieczoru, czyli placki z grzybami. Mimo że pieczary to i tak pyszne. Jeżeli myślicie, że będziemy wracać do domu ponad 3 godziny z Glasgow, a tak naprawdę jeszcze mam podsumowanie do zrobienia, bez deseru i bez kawy, to się mylicie. I dzisiaj jest jeden z tych epizodów, gdzie jadam zazwyczaj to, co nie jadam. Nie jestem fanem w ogóle jabłecznika, ale zauważyłem, że mają tutaj ciepły jabłecznik z lodami, a ja lubię taki yin-yang. Oczywiście wiadomo, że najlepszym moim deserem i w ogóle najlepszym bez dyskusji jest ten tutaj. Jechaliśmy aż do Hull po niego. Chocolate brownie, o tego chodzi. Fajnie, że to jest... Chodźcie w ogóle bliżej. Fajnie, że to jest polane też toffee. Macie lód, macie jabłecznik i kremik. Wjeżdża kawa, cukr i mleka nam niepotrzebne. Potrzebne nam na powrót do deszczowego południa, bo u mnie niestety deszcze, a tutaj słonecznie. Opuszczamy Ujarka, ale Glasgow nie opuszczamy, bo studio jest po drugiej stronie. Witam Was na podsumowaniu w słonecznym, ale mroźnym już Glasgow. Jesteśmy naprzeciwko lokalu Ujarka. Jesteśmy w Kelvingrove Park. Tutaj jestem. Za mną w ogóle to jest Glasgow University. Przepiękny budynek. W ogóle ten park jest ogromny. Parking macie za darmochę w sobotę i w niedzielę. Zjedzcie sobie Ujarka i spalać kalorie tutaj w tym parku. Masa ludzi w tym parku, ale pomyślałem sobie, biorę moje magiczne krzesełko i robimy podsumowanie. Nie takie ludzie cyrki robią przed kamerami. Zaraz zacznie grać kolejny hit uliczny Grajek, ale nie przyszliśmy tutaj do parku posłuchać jego twórczości, przyszliśmy tutaj podsumować lokal Ujarka. I od razu mówię, jeżeli chodzi o lokal, to przypomina mi bardzo karczmę. To jest wielki plus, mega cozy, meble w ogóle mają masę lat, to są z Zakopanego, meble przywiezione tutaj specjalnie. Naprawdę fajnie ten lokal wygląda. Widzieliście już trochę świąteczne dekoracje, one nie były do końca przygotowane, bo byłem po prostu tutaj przed świętami. Także lokal dla mnie osobiście jak najbardziej na plus. Już powiedziałem, że tam alkoholu nie serwują, ale jest zaraz obok bar
z bilardem, widziałem chłopaki sobie w szachy grali. No to jest taki polski klub, nie? To naprawdę dzieje się. Jola mi powiedziała, że naprawdę się dużo dzieje. Także jeżeli chcecie sobie jakieś piwko, jesteście tymi szczęściarzami, że zostajecie tutaj na noc albo nie kierujecie, to bierzcie sobie piwko z tego lokalu, przenieście sobie bezproblemowo i zamawiajcie obiad. Zanim w ogóle powiem, co miałem na obiad, to znaczy widzieliście co, ale zanim omówię to osobno, to chciałbym podziękować bardzo, ale to bardzo mocno Joli. Chciałbym podziękować Tobie, Jarku, również za gościnę i chciałbym podziękować Tobie, Szymon, za tak zwane looking after me. Wielkie dzięki. Zarówno Jola, jak i Jarek to jest studnia bez dna wiedzy. Niesamowite, ile oni wiedzą w ogóle tutaj o tych rejonach. Proponuję Wam, albo jeszcze tego nie proponuję, na końcu Wam zaproponuję. Dobra, wjeżdżamy w podsumowanie jedzenia. Jak widzieliście starter to była kiełbasa i ta kiełbasa nie dość, że była taka pełna, ona była naprawdę dobra. Musztarda pyszna, trochę taka z nutką pikantości, ale to właśnie dobra taka musztardka jest. I ta kiełba też była spora. Do piwka jak znalazł, do zerowego też uszło, bo ta kiełbasa naprawdę była na plus. A żeby było ciekawiej, to od razu powiem cenę i ta kiełbasa kosztowała 8 funtów. Na główne danie mieliśmy placki ziemniaczane z grzybami i powiedziałem, że tak, no trochę minus, że to nie są jednak jakieś leśne czy coś, ale ja ogólnie i tak jestem fanem grzybów, czyli nawet w postaci pieczarek. I te naprawdę dobre placki naprawdę były dobre i to też nie była taka wielka porcja. Nie chciałem, specjalnie wybrałem sobie takie w miarę lightowe, no nie licząc kiełby, nie? Po prostu mam dzisiaj fajny, aktywny dzień i znowu nie chcę się nażreć. I placki ziemniaczane z grzybami kosztowały 15 funtów. Jeden z lepszych jabłeczników, jakie jadłem, naprawdę był dobry, z tymi lodami właśnie fajnie, że to było takie combo, że ciepły jabłecznik, zimne lody, bo lody są zazwyczaj zimne i te lody kosztowały 6,50. Do tego kawa, jak powiedziałem, już mam w miarę aktywny dzień, jest fajny dzionek, nie chcę się zamulać jedzeniem. Kawa wjechała, amerykana i kosztowała ona 3 funty. Za całość u Jarka w Glasgow zapłaciliśmy 32,50. 32,50 uważam, że za to, co zjadłem w takim fajnym miejscu w City. Glasgow to jest naprawdę spory city, jeżeli nie wiecie w ogóle, albo nigdy nie słyszeliście na temat Glasgow, to uwierzcie mi, że to jest naprawdę duże miasto. 32,50 uważam, że to jest bardzo normalna cena. Nie jest jakaś ani tania, nie jest jakoś drogo. Jeżeli uważacie, że to jest drogo, to wyjdźcie sobie, nie wiem, po jakichś włoskich, po jakichś innych restauracjach i zobaczcie, jakie tam są ceny. Także dla mnie osobiście 32,50 u Jarka na plus. Tradycyjna klapa. Słuchajcie, często tak mam, że jak idę w stronę samochodu, to się zastanawiam, czy o wszystkim powiedziałem. No i co? No i nie powiedziałem o czymś ważnym. Cash only. Tam możecie przelew zrobić taki, wiecie, na swoim telefonie, ale ja akurat miałem gotówkę przy sobie. W ogóle zobaczcie, zanim w ogóle pożegnamy się, zobaczcie, jak dokładnie moje studio wyglądało od zaplecza. Słuchajcie, ceny na plus, porcje na plus. Uważam, że to nie są jakieś malutkie, nie są dla mnie to, co wziąłem. Nie jest jakieś wielkie, ale jestem najedzony. Na szczęście nie jestem nażarty, także ceny, smak bardzo dobre, to wszystko było bardzo dobre, te surówki nawet te buraczki były takie mniejsze i też były bardzo dobre. No kawa, no, to kawa, nie? Ale czy kiełba, bo to nie była taka zwykła jakaś kiełbasa, to była naprawdę, no mogłem się spytać, możecie w ogóle Jarku i Jolu mi powiedzieć, czy to może wy macie tam jakiegoś rzeźnika swojego, czy coś takiego, nie? Bo ta kiełbasa naprawdę była dobra i czuć było, bo ja jem nieraz takie nie marketowe, nie? Znaczy marketowych w ogóle nie jadam, bo dla mnie szkoda po prostu miejsca w żołądku na takie coś i jem nieraz takie rzeźnikowe i czuć to w smaku, nie? Także kiełba na plus, główne danie, mimo że tego nie jadam, to też jest na plus. Wajby. Powiem Wam, że Jola i Jarek przemili ludzie, kolejni przemili rodacy, których poznałem na moich YouTube'owskich wojażach. Jeszcze raz Wam dziękuję za gościnę i w ogóle w tym lokalu, taka też ciekawostka, że widzieliście, tam są takie prace. I te prace, w ogóle poznałem artystę,
o imieniu Krzysztof Kamil albo Kamil Krzysztof, nie chcę przekręcić. Tak czy tak, poznałem kolegę, pozdrawiam Ciebie, dziękuję bardzo za w ogóle przedstawienie mi paru historyjek na temat tych prac. Zobaczycie sobie jego profil, tam link do cokolwiek znajdę u niego, też podepnę w opisie i w przypiętym komentarzu. No i co? Kamil albo Krzysztof, wybacz, przedstawił mi w ogóle, jak on to szkicuje, co robi, w ogóle mega pasję ma, możecie sobie to kupić, możecie w ogóle się z nim skontaktować, możecie go zaobserwować, fajnie, wspierajmy się i właśnie cieszę się, tam też jedna informacja taka, może w ogóle ten podsumowanie jest trochę chaotyczne, musicie mi wybaczyć, ale staram się, tyle w ogóle dostałem wiadomości od Joli i od Jarka, że staram się to jakoś posegregować i Wam to wszystko przekazać. Fajnie jest to, że tam jest naprawdę mało rodaków, przychodzi do nich. To znaczy chodzi o to, że tam naprawdę bardzo dużo innych nacji przychodzi. I nawet jak ja byłem dzisiaj, to obok mnie usiadła para niepolskojęzyczna. Fajnie, fajnie. Ja cały czas jestem za tym, żeby to wszystko pokazywać, żeby ten nasz właśnie patriotyzm polegał na tym, że nie chodzimy i nie wozimy się w jakiś Polska walcząca czy coś wyprodukowanych w Indiach albo w Chinach. Tylko że reprezentujemy tą Polskę godnie. Przez nasze godne zachowanie, naszą godną postawę i na przykład zaproponowanie jakiemuś angielskiemu koledze albo angielskiej koleżance naszą kuchnię. Malutka prywatka. Osobiście oglądam pana Roberta Makłowicza. Osobiście jest to mój taki ktoś, na kim w miarę się wzorowałem, zaczynając tworzyć ten content. Nie wiem, czemu tak jest, znaczy no wiem, no ale to już nie poruszam tego tematu. Gdziekolwiek wypowiadasz się na temat jedzenia czy coś, to zawsze kojarzą Cię z kolegą Książulo. To ja Wam powiem na tyle, że ja się wychowywałem na panu Robercie Makłowiczu. A to, że mieszkam już ponad 20 lat w UK, to jest też takim czynnikiem na to, że o Książulu sporadycznie gdzieś usłyszałem i po prostu go nie oglądam. Fajnie, że ma swoją bajkę, swoją ogromną niszę, ale ja bardziej preferuję, dla mnie osobiście, to jest mój wybór, pana Roberta. Także kiedyś też taka kolejna prywatka, przychodziłem do mojej ukochanej babci i oglądaliśmy odcinki 2 naraz, bo to pierwszy był Robert Makłowicz, pan Robert Makłowicz, a drugi był Boso przez świat, Wojciech Cejrowski i pamiętam, że do babci zawsze przychodziłem na taki, no nie codzienny, ale częsty seans. Także panie Robercie, jeżeli to pan ogląda, w co wątpię, to wszystkiego najlepszego. Wszystko mamy omówione, mamy ceny, mamy vibe'y, świetne miejsce, przychodźcie sobie tutaj. Jeżeli w ogóle planujecie wypad na Szkocję, to bardzo warto, nie wiem, czy tak można mówić, ja tak powiem, bardzo warto przyjechać sobie do Jarka, poznać Jolę, posłuchać w ogóle, co mają do powiedzenia i popytać się o ciekawostki. I wtedy fajnie sobie, jeżeli planujecie tutaj pozwiedzać trochę, fajnie sobie właśnie pozapisywać, pozaznaczać to, co oni mają Wam do przekazania. Czas na werdykt. Lokal u Jarka w Glasgow uważam za... To są fanfary, jakby co dla świeżaków. Za lokal, który smaczy. Przemiła atmosfera. Jola, Jarek, świetni ludzie, jedzenie pyszne, domowe, świeże i niedrogie. Uważam, że jest to naprawdę down to earth cena, czyli normalna, przyziemna dla tych nie mówiących po angielsku. Także był czas na werdykt, a teraz jest czas na apel tradycyjny, który powiem Wam z bliska. Nie przepracowywać się, uśmiechać się do siebie, reprezentować Polskę godnie, nie być burakami, tak jak wielu z nas ma to w genach. Dzięki wielkie, że tutaj jesteście. Polecajcie mi jakieś miejscówki, uwielbiam zapisywać sobie je, uwielbiam robić researche i widzimy się w następną niedzielę, godzina 19 UK czasu. Hej!